Na drodze krajowej doszło do karambolu. Zderzył się bus z samochodem osobowym. Kilkanaście osób jest ciężko rannych. Andrzej! Mężczyzna ranny w wypadku ma zmiażdżoną czaszkę. Lekarze walczą o jego życie. Gdzie jest Kasia? Kasia! Dziecko tu jest? Tak, moje Gdzie jest dziecko, ma 5 lat. Ale nie ma dziecka tutaj, gdzie jest dziecko? No, jechała ze mną, musiała wypaść. Kasiu! 5-letnia Kasia jest w stanie krytycznym. Nie była zapięta w foteliku i wyleciała przez przednią szybę. 5-latka ma uszkodzone obie nerki. Może umrzeć. Jej ojciec dowiaduje się, że dziewczynka nie jest jego córką. Paweł, to ty jesteś ojcem Kasi, krew tu nie ma żadnego znaczenia! Ja nie chcę, żeby on umierał, tak? Ja chcę, żeby żył, ratuj. Zrób coś, żeby on nie umierał. Stan pacjenta ze zmiażdżoną czaszką jest krytyczny. Umiera na oczach przerażonej rodziny. Panie doktorze, tak niech pani go ratuje. Proszę wyjść dla dobra ojca, proszę. Pani go ratuje! Na drodze krajowej między Krakowem a Katowicami doszło do poważnego wypadku. Prywatny bus przewożący pracowników szklarni wpadł w poślizg i zderzył się z samochodem osobowym, którym jechał ojciec z 5-letnią córką. Po 10 minutach od zdarzenia na miejsce docierają pierwsze karetki. Ratownikom medycznym pomaga doktor Robert Szewczyk. To najbardziej. Kierowca. Panie doktorze, tu jest nieprzytomny człowiek, on się nie rusza, ratujcie go! Proszę usiąść, proszę. Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć. Proszę wyjść, może pani... Słyszy mnie pan? Z pasażerów busa najbardziej poszkodowany jest 40-letni Andrzej Sikora. Mężczyzna jest nieprzytomny, ma poważną ranę głowy oraz problemy z oddychaniem. Ranny jechał busem razem z żoną. Kobieta opuściła auto o własnych siłach. Teraz jest w szoku. Doktor Szewczyk od razu widzi, że jej mąż musi natychmiast zostać odwieziony do szpitala. Jego stan jest krytyczny. Nosze gotowe? W tym czasie kolejni poszkodowani w wypadku opuszczają busa. W aucie w sumie podróżowało 14 osób. Każda z nich wymaga natychmiastowej pomocy On medycznej. nie wychodzi. Niech pani czeka. Niech pani czeka. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Naprawdę, spokojnie. Niech pani sobie usiądzie. Ale co się z nim dzieje? Niech pan mówi, pan doktorze! Dobra. Andrzej! Kilkanaście metrów od rozbitego busa leży na dachu samochód osobowy. Świadkowie wypadku, którzy próbują pomóc rannym, zauważyli tam uwięzionego mężczyznę. Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć. Słyszy mnie pan? Ranny kierowca to 30-letni Paweł Wieczorek. Autem jechał razem ze swoją 5-letnią córką. Dziecka jednak nie ma w samochodzie. Ale nie ma dziecka tutaj, gdzie jest dziecko? Przypinałem ją pasami, jechała ze mną, musiała wypaść. Jak to Kasia! wypaść? Mężczyzna tak bardzo spieszył się do pracy, że zapomniał zapiąć córkę w foteliku. Dziewczynka jechała bez zabezpieczeń i w chwili zderzenia wyleciała przez szybę. Foteliku, szybko noszę! Przepraszam, Kasiu! Dobra. Kasiu! Na miejsce wypadku przyjeżdżają kolejne karetki. Stan dziewczynki jest bardzo ciężki. Musi natychmiast trafić do szpitala. Kasiu! Nie zasypiaj, proszę cię! Dominik, szybko, szybko, decha! Gdzie go zabieracie? Puls wyczuwalny, oddechowo-wydolna. Doktorze, tracimy go niewydolno, oddechowo i krążeniowo. Do szpitala. W karetce 40-letni mężczyzna przestaje samodzielnie oddychać. Konieczna jest natychmiastowa reanimacja. Doktor Robert musi zająć się umierającym mężczyzną. Żona rannego sama jest mocno poobijana, ma złamaną rękę, jednak w ogóle nie czuje bólu. Jest w szoku. Proszę. Migotanie komór. Dobra, defibrylacja, ładuj 200. 200. Strzelam. Dzięki natychmiastowej reakcji lekarza rannemu udało się przywrócić pracę serca. Mamy rannych z wypadków. Osobówka z busem. Jedziemy, przygotujcie SOR. Dobra, jedziemy.
tym czasie ratownicy z drugiej karetki próbują ustabilizować stan 5-letniej Kasi. Przy córce cały czas jest roztrzęsiony ojciec. Mężczyzna jest instruktorem nauki jazdy, uczy innych, a tymczasem sam nie zadbał o bezpieczeństwo swojej jedynej córki. Stan dziewczynki jest ciężki, jednak bez specjalistycznych badań ratownicy nie potrafią powiedzieć, jak rozległe są jej obrażenia. Pan sobie pójdzie z boku, siądzie z tamtej strony. Kasiu, Jedziemy. tatuś jest przy tobie. Wszystko będzie dobrze, obiecuję. Zakładamy tlen, wiesz? Proszę się odsunąć. Ale nie mogę. Kasiu, ona musi wiedzieć, że jestem przy niej. Proszę do niej mówić, ale może pan się odsunąć. Kasiu, jestem tutaj. Dobra, 2 dojścia, sól fizjologiczne będziemy Co się podawać. dzieje? Dlaczego ona nic nie mówi? Dlaczego jest nieprzytomna? Kasiu, Proszę się odsunąć. Kasiu, Dobra, co z nią? nie wiemy, za chwilę będziemy wiedzieć, jedziemy do szpitala. Proszę się odsunąć, tu pan Dobrze. sobie siądzie. Kasiu, Ofiary wypadku rozwożone są do wszystkich okolicznych szpitali. Pacjent doktora Szewczyka i 5-letnia dziewczynka jadą do szpitala na Biskupińskiej. Szefowa pielęgniarek Elżbieta Sułowska już wie o tragicznych skutkach wypadku i przygotowuje oddział na przyjazd pacjentów. Słuchaj, dzwoni natychmiast po anestezjologa, chirurgów z góry i lekarzy dyżurnych. Chodź ze mną na salę gazem. Dziewczyny, słuchajcie, wiozą nam ludzi z wypadku. Wyjeżdżają pierwsze, trzecie łóżko, te 2 zostają. Dzwońcie mi szybko po respirator. Dobra, ja dzwonię. Podpiąć go tutaj, sprawdzić monitory. I szybko. Kogo wiozą, Ela? 44-letni mężczyzna z urazem wielonarządowym i 5-letnia dziewczynka w ciężkim stanie ogólnym. Dobrze, wszystko gotowe? No tak, już staramy się. Pierwszy do szpitala dociera ciężko ranny pasażer busa. Ekipie pogotowia udało się ustabilizować pacjenta na miejscu wypadku, ale przed chwilą jego stan znowu niebezpiecznie się pogorszył. Od 2 minut saturacja i ciśnienie spada, tętno 150. A co w badaniu ogólnym? Duża rana w okolicy potyliczno-ciemieniowej, słabo słychać lewe płuco. A co z dziewczynką? Prawdopodobnie jedzie zaraz za nami. Dobrze, ja zostaję. Dobra, Chodźcie tutaj, na to łóżko. Trzeba przyjąć ambuł. Dobra. Przejmij ambuł. Ja przejmuję. Dobra. W dół? Dobra. Dobra. Przepnę, panie doktorze. Na 3. Raz. Hop. Podepniesz? Dobra. Przepnijcie, dobrze? Dufla. Czy tlen? My wracamy na miejsce wypadku. Jest tam jeszcze sporo rannych. Dobra. Ranny pacjent zostaje podpięty do respiratora. Doktor Szewczyk wie, że jego stan jest krytyczny. Mężczyzna ma na pewno zmiażdżoną czaszkę i uraz kręgosłupa. Kiedy lekarz chce zadecydować o tym, jakie badania należy wykonać w pierwszej kolejności, jego pacjent przestaje oddychać. Cholera, nie słyszę lewego płuca. Saturacja spada. Cholera, weź ambuł. Wentyluj, stracimy go. Szybko, zestaw do drenażu opłucnej. Dobra. Lekarz musi natychmiast odessać powietrze, które zebrało się w okolicy lewego płuca. Teraz sekundy decydują o tym, czy ranny pacjent przeżyje. Dobra, wraca, udało się. Dobra, słyszę Saturacja powietrze, jest wzrasta. okej. Dobra. Tymczasem pogotowie przywozi na oddział 5-letnią Kasię. Ojciec dziewczynki ma wyrzuty sumienia. Wie, że przez niego córka może umrzeć. Podejrzewamy uraz wielonarządowy. Co jej podaliście? Dopamina i sól fizjologiczna. proszę się odsunąć. Dobra, jedziemy Wszystko do będzie segregacji. obiecuję. Kasia, nie zasypiaj, proszę cię. Patrzcie na Pan musi ostatnią. zostać. To jest moja córka. Proszę pana! Kaszka! Proszę zaczekać, naprawdę, spokojnie. Ona jest w dobrych rękach. Teraz się pan będzie tylko lekarzom plątał pod nogami. Ale ja nie przełożyłem Proszę fotelika. pana, ja rozumiem, proszę się uspokoić, naprawdę. To jest pana krew? Tak. Pan też... Tak bardzo się spieszyłem do pracy, że nie przełożyłem fotelika. Ale proszę pana, czy pan też brał udział w tym wypadku? Tak! Proszę usiąść, zaczekać. Pielęgniarka przyjdzie panu opatrzyć tę ranę. Mężczyzna nie panuje nad swoimi emocjami. Jest zrozpaczony. Świadomość, że może stracić dziecko, go przeraża. W końcu uświadamia sobie, że o wypadku musi poinformować żonę. Paulina, stało się coś strasznego. Przyjeżdżaj, jak tylko będziesz mogła. Szybko. Mieliśmy wypadek. Jestem instruktorem. Uczę ludzi jeździć. Ciągle im powtarzam. Pasy, foteliki, zapinajcie, tak? A co zrobiłem własnej córce? Idiota ze mnie. Nie zabiłem własnego dziecka. Tylko dlatego, że spieszyłem się do pracy. Bez sensu. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Jesteście gotowi? Doktor Piotr Wójtowicz musi teraz jak najszybciej zbadać 5-latkę ranną w wypadku. Dziewczynka cały czas jest nieprzytomna. Na szczęście oddycha samodzielnie. Podjeżdżamy łóżkiem.
Poczekaj jeszcze. Lekarz nie zauważa u rannej dziewczynki objawów uszkodzenia układu nerwowego. Prawdopodobnie dziecko miało dużo szczęścia, bo wstępne badanie wskazuje, że raczej nie ma żadnych złamań. Nie wiadomo jednak, czy nie ma uszkodzeń narządów wewnętrznych. Żeby to stwierdzić, konieczne są szczegółowe badania. Dobrze, jest stabilna. Pobieramy krew, pełne badanie i oznaczenie grupy krwi. Dobra. No i co z nim? No, mały włos go nie straciłem. Zaczęła się robić odma. Zauważyłem w ostatniej chwili. Jest w porządku na razie. A co z małą? Wstrząs pourazowy, jeszcze nie wiem, co z narządami wewnętrznymi. No, my jedziemy na radiologię i od razu na OJOM. Tak, bardzo Panie dobrze. ordynatorze, Tak? jest mało moczu w worku. Cholera jasna, to mogą być nerki. Słuchaj, gdzie jest anestezjolog? No dzwoniły dziewczyny, na razie nie przyszedł. Wjeżdżamy, to musimy podpinać. Dobra. Pacjent miał odmę. Gdybym tego od razu nie zauważył, zmarłby w ciągu kilku minut. Żyje, ale tak jak powiedziałem ordynatorowi, jego stan jest krytyczny. Podejrzewam uszkodzenie mózgu. Podejrzewam uszkodzenie narządów wewnętrznych. Jest mało moczu, więc obawiam się, że mogą to być nerki. Powiadomiłem blok operacyjny, mają przygotować salę, gdyby konieczna była operacja. Nie rozumiem. Jak wypadła z samochodu? Przecież była w foteliku. Pięciolatka poszkodowana w wypadku ma uszkodzone nerki. Może umrzeć. Jej ojciec dowiaduje się, że dziewczynka nie jest jego córką. Ja byłam pewna, że to ty jesteś. Ale już nie jesteś? Paulina! Paweł, gdzie idziesz? Zostaw mnie! Paweł, to ty jesteś ojcem Kasi. Krew tu nie ma żadnego znaczenia. Moi kumple mają dzianych rodziców. Tylko Syn rannego w wypadku 40-latka wstydzi się swoich rodziców. Biedni ludzie nie powinni mieć dzieci, bo potem dzieci muszą się wstydzić. Chłopak nie wie, że jego ojciec umiera. Robert, musisz odpuścić. Pani mąż niestety nie odzyska świadomości. Na drodze krajowej między Krakowem a Katowicami doszło do poważnego wypadku. Zderzył się bus z samochodem osobowym. W wypadku poszkodowana jest 5-letnia Kasia. Jej ojciec kierował samochodem osobowym. Zapomniał zapiąć córkę w foteliku. Poważnie ranny jest także 40-latek, który wraz z żoną wracał z pracy. Pacjent ma odmę i tylko dzięki szybkiej interwencji doktora Szewczyka udaje się mu uratować życie. Dobrze, jest stabilna. Pobieramy krew, pełne badanie i oznaczenie grupy krwi. Stan 5-latki jest ciężki. Ordynator podejrzewa uszkodzenie nerek. Ojciec dziewczynki jest załamany. Wyrzuca sobie, że mógł zabić własne dziecko. Ale ja nie przełożyłem fotelika. Ja rozumiem, proszę się uspokoić, naprawdę. To jest pana krew? Szumu w uszach nie ma? Nie słyszę. To wygląda na to, że wyszedł pan z tego cało. Ordynator czeka na wyniki badań 5-letniej pacjentki. W tym czasie zbadał ojca dziewczynki. Mężczyzna w chwili wypadku kierował autem. Prawidłowo zapięte pasy i sprawna poduszka powietrzna ochroniły go przed poważnymi obrażeniami. Stan jego córki jest bardzo ciężki. Mężczyzna nie może wybaczyć sobie swojej głupoty. Tego, że nie wsadził dziecka do fotelika. Wie, że to jego wina i że o mało co nie zabił swojej córki. Dziękuję. Dobrze, proszę wejść. Tylko na chwilę. Kasiu. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Jestem przy tobie. W tym momencie do sali wchodzi żona mężczyzny. Kobieta jest stewardessą. Do szpitala przyjechała prosto z lotniska. Podejrzewają, że ma jakieś obrażenia wewnętrzne. Ale co się stało, Paweł? No, mówiłem ci, mieliśmy wypadek. Jak to? To dlaczego tobie się nic nie stało? No, Kasia wypadła z samochodu i dlatego jest w takim stanie. Nie rozumiem. Jak wypadła z samochodu? Przecież była w foteliku. Paweł, ja wyciągnęłam fotelik, zostawiłam go na wierzchu, tak żebyś widział. Państwa, ale proszę nie krzyczeć, dobrze? Jak mam nie krzyczeć? Nasze dziecko może umrzeć, bo mój mąż nie założył fotelika? No równie dobrze ty go mogłaś założyć. Nie mogłam, spieszyłam się na samolot. Ja też się spieszyłem do pracy. Co się tutaj dzieje? Uspokójcie się. Ja myślałem, że tutaj przyjdziecie, będziecie, posiedzicie, potrzymacie dziecko za rękę. Proszę wyjść. Przepraszamy, no to się więcej Nie powtórzy się. nie powtórzy. Proszę wyjść do izby przyjęć. Ale Ochłonicie, Kasia. uspokoicie się, to wtedy sobie wrócicie. Do tej pory was nie chcę widzieć. Nie mogę w to uwierzyć. Jak to się mogło stać? Jak on mógł zapomnieć o tym foteliku? Zawsze wozimy Kasię w foteliku i akurat dziś o tym zapomniał. Próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie, ale nie potrafię. Naprawdę, no nie potrafię. Kasia wylała na siebie kakao. Nie mogłem jej po prostu tak zostawić. Musiałem ją umyć, musiałem ją przebrać, nie było czasu myśleć o tym pieprzonym foteliku. Przestań! Gdybyś do późna w nocy nie oglądał meczu, rozumiesz, myślisz, że nie wiem, o której wróciłeś do łóżka? Gdybyś sobie odpuścił ten pieprzony mecz, to byś nie zaspał, nie musiałbyś się tak spać. Dobra, okej, to jest moja wina, tak? Dobrze. Tylko myślisz, że co, że jak będziesz na mnie wrzeszczeć, to coś jej pomoże? Kobieto, gdybym mógł, oddałbym za nią życie.
A teraz nie mogę zrobić nic. Wiem, to jest moja wina. Okej. Przepraszam. Dobrze, przepraszam. Chodźmy może do niej, co? Nie kłóćmy się, już to bez sensu. Możemy? Przepraszam, możemy. Proszę z lekarzem porozmawiać, ja nie mam czasu. Proszę państwa. Pogodzeni rodzice wracają do swojej córki. W międzyczasie pogotowie ratunkowe udziela pomocy mniej poszkodowanym pacjentom z wypadku. Wśród nich jest 39-letnia kobieta, żona Andrzeja Sikory, rannego mężczyzny, u którego dr Szewczyk podejrzewa uszkodzenie mózgu. Kobieta nie wie jeszcze, jak poważny jest stan jej męża. Mamy poobijaną pacjentkę z tego wypadku samochodowego z busem. Nalegała, żeby tu przyjechać, ponoć jej mąż tutaj leży. Rozumiem, chodźcie na segregację, chłopaki. Dobra. Chodźcie. Jak się pani czuje? Gdzie on jest? Muszę go zobaczyć. Spokojnie, mąż jest teraz na prześwietleniu, chwilę trzeba zaczekać. Niech pani się skupi na sobie na chwileczkę. Coś panią boli? Tylko ta ręka. Ręka tylko, tak? Dobrze. Proszę pani, zaraz rejestratorka wypisze kartę. Dobrze, lekarz do pani przyjdzie, zbada panią. Chce pani do kogoś zadzwonić? Do syna? Do syna, ja przyniosę telefon. Ma pani ze sobą dowód? Moja torebka. Oddajcie moją torebkę. Nie miała pani torebki, jak wsiadaliśmy do Ja karetki. muszę tam wrócić. Spokojnie, ale może została na miejscu wypadku. Proszę się nie denerwować, dobrze? Powoli spada panią lekarz. Spokojnie. Ale nie rozumiecie, tam był cały nasz zarobek, wszystkie Kobieta pieniądze, wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Małżonkowie są bardzo biedni. Strata zarobionych pieniędzy to dla kobiety wielki cios. Chodź na sekundę. To jest żona tego pacjenta, który jest teraz na ojomie, zajmuje się nim dr Szewczyk, też z wypadku. 50 mg hydroksyzyny Ale ja domięśniowo. muszę tam wrócić. Już, spokojnie. Ja wiem, że pani jest zdenerwowana, nie dziwię się pani. Proszę mi rozumie, powiedzieć. Rozumiem, czy panią nie boli głowa? Nie, A nie kręci się pani w głowie? Nie, chce się nie. pani wymiotować? nie, nic mi nie jest. Dobrze? Do góry, jeszcze Ja do już, góry. tam w torebce miałam wszystkie pieniądze, które żeśmy z mężem zarobili. Spokojnie, Co mi robicie? Zajmiemy się tym, dobrze? Dostanie pani lek tylko. Poproszę wózek, dobrze? Poszło? Dobrze? Może pani usiąść? Spokojnie, spokojnie. Już. Może pani usiąść? Proszę bardzo. Proszę tutaj nogi sobie spuścić. Basiu, jesteś, tak? Dobra. Wieziemy panią do zabiegowego. Proszę przejść, złapać cię tutaj pomaleńku, dobrze? Otworzę ci, Basiu, drzwi. Dobrze? Proszę, to pani płaszcz. Jedziemy. Słuchaj, dzwoni szybko na policję w sprawie torebki tej pacjentki, która teraz przyjechała. Serio? Nie, na żarty. Przepraszam, Sokoło, już dzwonię. Dzięki sobie. Tymczasem na ojomie leży mąż zrozpaczonej kobiety. Ordynator został poproszony przez doktora Roberta o konsultację. Jego 40-letni pacjent powoli umiera. Lekarz cały czas szuka sposobu, żeby uratować jego życie. Słuchaj, złamanie podstawy czaszki, liczne odłamy w obrębie pnia mózgu, jest obrzęk, brak przepływu krwi. Ja wiem, można by wyciąć kawałek kości czaszkowej i w ten sposób odbarczyć mózg. Ale Robert, operacja w jego stanie, on praktycznie nie żyje. Ja wiem, że szanse są niewielkie, no ale poprosiłem na konsultację neurochirurga. No myślę, że nie będzie chciał operować, ale jakbyś mnie poparł, może by się udało go namówić. Piotr, ja wiem, że pacjent umiera, ale jeżeli istnieje chociaż cień szansy, ja bym chciał móc stanąć przed rodziną i powiedzieć im, że zrobiłem absolutnie wszystko, co mogłem, żeby go uratować. No, Co się dzieje? Są do Niki Małej. O, cholera. Dobra, będzie potrzebna krew i przewieźcie na tomograf. Tak jest. Porozmawiaj z neurochirurgiem i mnie zawiadom. Podejmiemy decyzję. dzięki. Dziesięć minut później w pracowni tomograficznej ordynator razem z technikiem przeprowadza badanie 5-letniej pacjentki. Badanie ujawnia, że dziewczynka ma uszkodzone obie nerki. Dlatego niezbędna jest natychmiastowa operacja. Jeśli się nie uda, jedynym ratunkiem dla dziecka będzie przeszczep. Musimy ją szybko operować. Dziewczyny, przewozimy dziewczynkę na blok. Jak będzie krew, to zacznijcie przetaczać. Przygotujcie ją do operacji. Co jest? Panie ordynatorze, rodzice dziewczynki pytają o pana, bardzo się denerwują. No to nie mam dla nich dobrych wiadomości. Doktorze, co z naszą córką? Proszę państwa, musimy córkę jak najszybciej operować, ponieważ jest uszkodzona lewa nerka. Muszę ją usunąć, ale podczas operacji może się zdarzyć tak, że i prawą będę musiał usunąć. Nie może pan jej usunąć obu nerek. Proszę pani, ja zrobię wszystko, żeby tę nerkę uratować, ale musicie być przygotowani na najgorsze. A co to znaczy?
To znaczy, że będzie konieczny przeszczep. Dobrze, ale jeśli zrobicie ten przeszczep, to ona będzie żyła, tak? Proszę pana, znalezienie dawcy w tak krótkim czasie graniczy z cudem. Dobrze, no to nie szukajcie. Weźcie moją. Proszę. Musimy wykonać badania, czy jesteście zgodni tkankowo, ale możemy wykonać wstępne badania tutaj u nas i to ewentualnie przyspieszy procedurę. Rodzice pięciolatki nie mają wątpliwości. Oboje są gotowi być dawcami nerki dla swojego dziecka. Dobrze, jedźcie na blok. Proszę państwa, nie możecie iść na blok. Momencik. Proszę państwa, czy wy jesteście pewni, że chcecie się przebadać? Tak, oczywiście, że jesteśmy. Dobrze, Tak. Wyjść na badania, czy mogą być państwo dawcami, dobrze? To było straszne. Słuchać, że nasza Kasia może umrzeć. A potem patrzeć, jak ją zabierają na operację, z której może już nie wrócić, której może nie przeżyć. Lekarz kazał nam nastawić się na najgorsze, ale ja nawet nie chcę o tym myśleć. Chwilę później pielęgniarka pobiera krew od załamanych rodziców. Badanie ma pomóc ustalić, czy mogą być dawcami nerki dla swojej córki. Będzie pani może będzie dawcą. A pan, panie Wieczorek? Wie pan, jaką ma pan grupę krwi? Nie, no nigdy nie było takiej potrzeby. Kiedy będą wyniki? Wie pani co, no, za jakieś pół godziny, ale proszę się nie martwić, może przeszczep nie będzie konieczny jednak. Paulina, zobaczysz, będzie dobrze. No, za tydzień, za 2 wrócimy do domu i Kasia będzie żyła. Obiecuję, będzie tak jak przed wypadkiem. Proszę państwa, przed chwilką rozpoczęła się operacja państwa córki, także mogę państwa zaprowadzić. Proszę zabrać rzeczy. A ja wiem, że to jest moja wina. Jeśli tylko będzie trzeba i będę mógł, to oddam na pewno jej nerkę. Przecież każdy normalny rodzic na moim miejscu zrobiłby to samo. Ona nie może umrzeć. Tymczasem żona umierającego mężczyzny została już zbadana i czeka na rozmowę z doktorem Robertem Szewczykiem. Kobieta jest zdenerwowana, ponieważ nikt z personelu nie chce jej udzielić informacji na temat męża. Proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości. Proszę poczekać, dobrze? Chcę zobaczyć mojego męża. Momencik. Proszę pani, za moment podejdzie do pani lekarz. Oj, mówiła pani to 10 minut temu. Dlaczego mnie pani po prostu do niego nie zaprowadzi? Proszę pani, naprawdę, podejdzie za momencik lekarz. Proszę zaczekać. Dzwoniła pani do syna? Tak, dzwoniłam. No. Nauczycielka powiedziała, że go zwolni z lekcji. Zaraz powinien być. No to świetnie. To proszę usiąść, zaczekać chwileczkę jeszcze, dobrze? Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego nie pozwalają mi się z nim zobaczyć? Przecież ja muszę wiedzieć, co się z nim dzieje. Czuję, że coś przede mną ukrywają. I zaczynam się naprawdę bać, że z Andrzejem jest naprawdę źle. Stan rannego pacjenta jest beznadziejny. Mimo to dr Robert próbuje walczyć o jego życie. Lekarz poprosił o pomoc neurochirurga. Ma nadzieję, że specjalista podejmie się zoperowania mężczyzny. Jednak neurochirurg nie widzi szans na pomyślne wykonanie zabiegu. Nie tym razem. Pacjent już praktycznie nie żyje. Panowie, jaka decyzja? Mam zaraz operację. Jego mózg obumiera i nie możemy tego powstrzymać. Robert, musisz odpuścić. Przepraszam bardzo. Doktorze, pani Sikora cały czas czeka, już nie wiem, co mam jej mówić. Pyta o męża. Robert, powiedz jego żonie, że mąż umiera. I poproś o pobranie narządów. Wracam na oddział. Zaraz przyjdę. Dobrze, to idę jej powiedzieć. Rozmowa z rodziną umierającego pacjenta to jest chyba jeden z najtrudniejszych momentów. To nie może się odbyć gdzieś w korytarzu, w biegu. Nie wystarczy też powiedzieć przykro mi i uciec. Trzeba wszystko wyjaśnić, okazać wsparcie. To nie jest łatwe, zwłaszcza kiedy samemu czuje się złość i bezradność, że nie udało się uratować człowieka. Do szpitala przyjeżdża syn umierającego mężczyzny. Chłopak uczy się w znanym liceum sportowym. Był na lekcjach, kiedy matka zadzwoniła do niego ze szpitala. Nauczycielka zwolniła go z zajęć i wysłała z nim 2 uczniów z jego klasy. W tym czasie policjant przywozi torebkę, którą kobieta zostawiła na miejscu wypadku. Dziękuję bardzo, super. Pani Sikorowa? O, pani Sikorowa. To jest pani torebka. Pan policjant przywiózł. Tu były pieniądze w kopercie takiej szarej, 2000. Znaleźliśmy ją koło busa. W środku były tylko państwa dokumenty. No,
Ale może gdzieś wypadły, może leżą gdzieś na ulicy. Sprawdzał pan? Tłumaczę pani, że w środku nie było Kobieta nie znajduje w torebce pieniędzy. Jest zrozpaczona. Jej syn wstydzi się takiego zachowania matki. Jego koledzy mają bogatych rodziców. Mamo, przestań już! Bartek, ale słyszałeś, co się stało? Robisz wstyd na cały szpital. Jaki wstyd? To były ciężko zarobione pieniądze. Cały miesiąc harowaliśmy z ojcem, żebyśmy mieli za co przeżyć ten miesiąc. Żebyśmy mieli czym zapłacić za twoją szkołę. Przepraszam, co się dzieje? No, okradli nas, cały zarobek skinął. No przykro mi, lekarz teraz z panią chce porozmawiać, dobrze? To proszę ze mną. A ty jesteś? Synem. Jesteś synem, to chodź z mamą, teraz mama będzie potrzebować wsparcia. A wy na co się gapicie? Proszę za mną, proszę za mną. Jak mówię, że moi rodzice mają swój biznes, to kumple od razu na mnie lepiej patrzą. Teraz, kiedy wiedzą, że moi rodzice to robią w polu, to będą się śmiać. Oni nie rozumieją, co to znaczy robić na dres. Matka upokorzyła mnie przed nimi. Biedni ludzie nie powinni mieć dzieci, bo potem dzieci muszą się wstydzić. Pielęgniarka oddziałowa przyprowadza matkę i syna Andrzeja Sikory do pokoju lekarzy. Za chwilę doktor Robert poinformuje rodzinę, że mężczyzna jest umierający. Musiałeś krzyczeć na cały szpital, że wam ukradli pieniądze ze zbiorów? Bartek, o co ci chodzi, dziecko? O to, że moi kumple mają dzianych rodziców, tylko wy jesteście jakimiś robolami. Ty się nas wstydzisz? Bartek, ty się nas wstydzisz? Przecież jakby ojciec się dowiedział, że się go wstydzisz, chyba by mu serce pękło. Wiesz co, niedobrze, że przyjechałeś. Lepiej wracaj do szkoły. Panie doktorze, pani Sikora już czeka. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, doktor Robert Szewczyk. Proszę sobie usiąść. Leczyłem pani męża. Leczy pan. Słucham? Powiedział pan, leczyłem. Pani mąż trafił do nas w bardzo ciężkim stanie. Myślałem, że jestem w stanie mu pomóc, ale myliłem się. Co chce mi pan powiedzieć? Pani mąż umiera. Jak to umiera? Podczas wypadku doznał rozległego urazu głowy. Stracił przytomność. Reanimowaliśmy go. Nie, to niemożliwe. Odratowaliśmy pani męża. Niestety w szpitalu okazało się, że doszło do obrzęku mózgu. Pani mąż niestety nie odzyska świadomości. Pani, jeżeli jest coś, w czym mógłbym pomóc, to oczywiście jestem do dyspozycji. Czy mogę go wreszcie zobaczyć? Oczywiście, bardzo proszę. Tymczasem syn kobiety nadal nie wie, że jego ojciec umiera. Jest zły na matkę. Uważa, że ośmieszyła go przed kolegami. Mówiłeś, że twoi starzy mają sklepy sportowe. Nie chcę o tym gadać. Nikomu nic nie powiemy. Tak, jasne, już to w szkole będą wszyscy wiedzieć. Nikt się niczego nie dowie, chcemy ci tylko pomóc, zrozum to. Zbierzemy dla ciebie kasę, dopóki nie odzyskacie jej. Niech potrzebujemy waszej pomocy. No twoja matka powiedziała przed chwilą coś zupełnie innego. Moja matka mówi różne rzeczy. Wynoście stąd, zostawcie nas w spokoju. Słuchajcie, chłopaki, masz jakiś problem? Nie, w porządku wszystko. Chcieliśmy ci tylko pomóc. Ale jeżeli taki jesteś, no to trudno. Okej, idziemy, na razie. Trwa operacja poszkodowanej w wypadku 5-latki. Jej zrozpaczeni rodzice wierzą, że operacja się uda. Jednocześnie czekają na wyniki wstępnych badań, które wskażą, czy mogą być dawcami nerki dla córki, jeśli zajdzie konieczność przeszczepu. Paulina, jak nie ty, to ja. No, któraś z nas musi być dawcą. Paweł, tak się boję. Wiem. Proszę państwa, są już wyniki. Właśnie idzie ordynator. Wszystko państwu wytłumaczy. Panie ordynatorze, proszę. Dziękuję bardzo. Panie doktorze. No i co? No niestety pani ma podniesione parametry wątroby i nerek, także nie może pani być dawcą. Wyniki badań zaskakują ordynatora. Mężczyzna nie może być dawcą nerki dla dziewczynki. Badanie pokazuje także, że nie jest jej ojcem. Wyklucza pana jako dawcę, ale również jako ojca biologicznego. To jest jakiś żart? Proszę państwa, na pewno wszystko mi powiedzieli, wszystko co dotyczy Kasi. Oczywiście, że tak, co pan insynuuje. Jesteście biologicznymi rodzicami? No tak. Proszę pana, pan ma grupę krwi ARH+, pani 0, dziecko ma B. A plus 0 nigdy nie da grupy B, więc jeśli pan jest matką, to pan nie jest biologicznym ojcem. Paulina. Boże. Przepraszam bardzo, ja muszę wracać na salę. Paulina, co jest grane? Ja byłam pewna, że to ty jesteś. Ale już nie jesteś? Paulina! Paweł, gdzie idziesz? Zostaw mnie! Paweł, to ty jesteś ojcem Kasi,
Nie wierzę, że Paulina mnie zdradziła. Ale ona to zrobiła. Znaczy, że Kasia nie jest moim dzieckiem? Nie wiem. Mam teraz udawać, że wszystko jest w porządku i mam tam wrócić i rozmawiać z nią? Nie wiem. Po prostu Kasia jest dla mnie całym życiem i na myśl o tym, że mogłaby umrzeć, świat mi się wali. Nie wiem, co mam robić. Byłam pewna, że to Paweł jest ojcem Kasi. Kasia jest nawet do niego podobna. Ja to widzę. Tak, nie wypieram się. Zdradziłam Pawła. Ale ten facet nic dla mnie nie znaczył. Ja naprawdę bardzo tego żałowałam. Nawet przez myśl mi nie przyszło, że on może być ojcem Kasi. Mamo, ty płaczesz? Doktor Robert prowadzi na oddział intensywnej terapii żonę umierającego pacjenta. W końcu także jego syn dowiaduje się, że ojciec umiera. Chłopak jest przerażony. Nie potrafi uwierzyć, że to prawda. Mamo, przecież mówiłaś, że nic mu nie jest. Zamierzam powiedzieć, że był najlepszym mężem pod słońcem. A ty co mu powiesz? Że się go wstydzisz? Mamo, przestań. Że nie możesz patrzeć na jego poharatane ręce, które sobie urabiał, żebyś ty się mógł uczyć? Żebyś miał na takie dresy jak twoi koledzy? Przepraszam, jeśli państwo chcą wejść, musicie ubrać fartuchy. Nigdy nie chodziłeś głodny ani obdarty. Nigdy na ciebie ręki nie podniósł. Wydawał ostatnie pieniądze na twoje książki. Jakim trzeba być dzieckiem, żeby się wstydzić takiego ojca? Do chłopaka w końcu dociera, że jego ojciec umiera. Jest zrozpaczony i ma wyrzuty sumienia, że wstydził się go przed kolegami. Kochany, jak my sobie poradzimy bez ciebie? Nie chcę, żeby mój ojciec umierał. Wstydziłem się, że jest rolnikiem, ale przecież nie chciałem, żeby umarł. Kocham go i nie chcę, żeby się z nim żegnać jeszcze. Chcę, żeby się obudził. Panie doktorze, co się dzieje? Co się dzieje? Andrzej! Asystolia, proszę wyjść. Andrzej! Rytm nie do defibrylacji, adrenalina, szybko. Lekarze próbują ratować umierającego mężczyznę, jednak są bezradni i nie są w stanie nic zrobić. Czy on mi wybaczy, że się go wstydziłem? Nie mogę przestać o tym myśleć. Pacjent ranny w wypadku samochodowym umiera na oczach syna, który wstydził się do niego przyznać. Przejmę. Czy mężczyzna wybaczy żonie, że go zdradziła? Nie chcę się usprawiedliwiać. Chcę, żebyś wiedział, że ten mężczyzna nie miał dla mnie żadnego znaczenia. Muszę nauczyć się z tym żyć. Muszę sobie to wszystko jeszcze raz poukładać. Paweł, proszę cię, wybacz mi. Proszę się odsunąć. Proszę się Na drodze krajowej doszło do tragicznego wypadku. Poważnie ranny jest 40-latek, który razem z żoną wracał z pracy w szklarniach. W tym samym wypadku poszkodowana została 5-letnia Kasia. Jej ojciec nie zapiął córki w foteliku. Podczas zderzenia dziewczynka wypadła z auta przez szybę. Syn 40-latka wstydzi się rodziców przed kolegami. Tymczasem jego ojciec powoli umiera. Lekarze nie są w stanie nic zrobić. Jakim trzeba być dzieckiem, żeby się wstydzić takiego ojca? 5-latka poszkodowana w wypadku ma uszkodzone obie nerki. Może być potrzebny przeszczep. Mężczyzna dowiaduje się jednak, że nie może być dawcą i nie jest biologicznym ojcem dziecka. Kasi, krew tu nie ma żadnego znaczenia! Mama operowanej 5-latki myśli, że mąż zostawił ją samą w szpitalu. Ten wraca jednak pod blok operacyjny. Jest wściekły na żonę. Jednak nie wyobraża sobie, żeby teraz, kiedy życie Kasi jest zagrożone, mógł być gdzie indziej. Przed salą intensywnej terapii czeka załamany syn umierającego mężczyzny. Jego matka pożegnała się już z mężem. Chce, żeby syn także ostatni raz zobaczył żywego ojca. Musisz się z nim pożegnać. Co mam mu powiedzieć? No może nie był wykształcony i nie miał posady, ale ojcem był dobry. Mamo, ale ja nie mogę. Możesz. Ja nie chcę, żeby on umierał dalej. Ja chcę, żeby żył. Ratuj go. Zrób coś, żeby on nie umierał. Żebym tylko mogła coś zrobić. Chodź.
Doktorze, co się dzieje? 40-latek zaczyna mieć przedśmiertne konwulsje. Jego żona i syn nie rozumieją, co się dzieje. Są w szoku. Proszę być dla dobra ojca. Niech pani go ratuje! Doktor Robert wie, że nie da się uratować tego pacjenta, ale podjęcie reanimacji jest jego obowiązkiem. Tato! Dobra, migotanie komór, ładuj 200, defibrylacja. Jest, proszę. Jest? Tak, Dawaj, Zel, proszę. odsuń się. Uwaga! Strzelam. O Boże! Przejmę. Andrzej! Ładuj 300. Jest. Przejmij. Zel. Odsuń się. Uwaga. Strzelam. Przejmuję. Serce Andrzeja Sikory tego dnia zatrzymało się dwukrotnie. Za drugim razem lekarzowi nie udało się przewrócić krążenia i pacjent zmarł na oczach przerażonej rodziny. Czas zgonu 17:30. To! Andrzej nie żyje. Umarł. Jeszcze przed chwilą jechaliśmy razem w busie. Rozmawialiśmy. Mieliśmy tyle planów, nadziei. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. To jest jak zły sen, koszmar. To nie dzieje się naprawdę. Czy on mi wybaczy, że się go wstydziłem? Nie mogę przestać o tym myśleć. Na bloku operacyjnym dr Piotr już drugą godzinę walczy o życie 5-letniej Kasi. Skłóceni rodzice czekają na wynik operacji. Przed chwilą dowiedzieli się, że mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziewczynki. Jego żona ma jednak nadzieję, że mąż wybaczy jej zdradę sprzed lat. Ja skończyłam ledwo studia, byłam strasznie naiwna. Nie próbuj się usprawiedliwiać. Nie chcę się usprawiedliwiać. Chcę, żebyś wiedział, że ten mężczyzna nie miał dla mnie żadnego znaczenia. Kim on był? Znałem go? Nie znałeś, sama go ledwo znałam. Naprawdę, ten mężczyzna był dla mnie nikim. Jest ojcem Kasi. To ty jesteś ojcem Kasi. Ty ją wychowywałeś i nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Paweł. Paweł, proszę cię, wybacz mi. Paweł. Ja cię kocham. Kocham cię bardzo i naprawdę bardzo tego żałuję. Ale tak było. Proszę cię, wybacz mi. Mężczyzna nie wie, co będzie dalej z jego małżeństwem, ale w tej chwili nie ma wątpliwości. Najważniejsze jest zdrowie dziecka. Możecie państwo odetchnąć. Uratowaliśmy nerkę. Przeszczep nie będzie konieczny. To znaczy, że się udało. Udało się. Wybudzamy ją, przewieziemy ją na salę pooperacyjną. Będziecie mogli za chwileczkę zobaczyć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Andrzej Sikora był jedyną śmiertelną ofiarą tragicznego wypadku samochodowego. Poza nim i 5-letnią Kasią w wypadku nikt poważnie nie ucierpiał. Mężczyzna miał 44 lata. To był porządny człowiek. Dobry mąż. Ojciec. Nie pili. On przynosił każdy grosz do domu. Nie wiem, jak my sobie teraz bez niego poradzimy. Andrzej, myśl o nas, tam gdziekolwiek teraz jesteś.
A nam teraz będzie bez ciebie bardzo ciężko. Ptysie. Obiecałem Kasi, jak byliśmy w karetce, że kupię jej tyle ptysiów, ile tylko będzie chciała. Jemy teraz. 5-letnia Kasia bardzo szybko doszła do siebie po operacji. Już po kilku dniach została przeniesiona na oddział pediatryczny, gdzie rodzice mogą spędzać przy niej więcej czasu. Mąż nie wybaczył jeszcze żonie, że go zdradziła, ale chce razem z nią wychowywać córkę. Dzięki. No to wszystko wywróciło mój świat do góry nogami. Teraz muszę nauczyć się z tym żyć. Muszę sobie to wszystko jeszcze raz poukładać. Ale wiem, że sobie poradzę, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Kasia żyje. To jest najważniejsze. Ja już nie mam siły do tego dziecka. Ona wyprawia. Kto to wiedział przekuwać sobie język? Do szpitala trafia 15-latka z bolesną raną po przekłuciu języka. Jej matka jest przerażona głupotą córki. Przysięgam. Im większe dziecko, tym więcej problemów. Pacjentem jest też chłopak z bardzo silnym bólem brzucha. Za kilka dni ma wziąć ślub. Sala wynajęta. Nawet orkiestra już czeka. A pan młody w szpitalu. Może z tego strachu przed ślubem pan tak brzuch zaczął boleć i ta gorączka się pojawiła? Nie, aż tak to się nie boję. Rzeczywiście jest takie zaburzenie, które nazywa się gamofobią. To jest lęk przed ślubem, przed utratą wolności. Matka dziewczyny z przekłutym językiem boi się, że córka uwodzi jej partnera. Czy ty wiesz, że ona przekuła sobie ten język dla ciebie? Co? Nie udawaj, że nie widzisz, że ona cię kokietuje. Pacjent panicznie boi się ślubu. Czy udaje chorobę, żeby uniknąć małżeństwa? Czy odwołaś ten ślub?